Gdzie jest takim ryjem na salony? Jeśli z perspektywy czasu nie jesteś absolutnie zażenowany pierwszą wersją swojego produktu, to znaczy uruchomiłeś go zbyt późno. Panowie w garniturach, w jednej ręce kieliszek z szampanem, w drugim ręku pazłotko z kebabem. Szanuję taki rozwój akcji. Można Cię przytulić? Możesz. Ja jestem zakochany w tym aucie, no ale to wiesz, to też może być nie dla psa kiełbasa, niestety. Albo jesteście najlepiej zorganizowaną firmą, z którą do tej pory miałem kontakt, albo macie turbo mega farta. Mega fajny pomysł. Najfajniejszy pomysł, jaki kiedykolwiek w kontekście rozmowy i nagrywania czegokolwiek, wywiadu, komukolwiek przyszedł do głowy. Tymek, pst, nie śpi. Przeliczam trasę GPS. Idzie twój gość. Cześć Michał. Siemano. Zapnij się. Kocham, zapinam. Była taka akcja. To jest lepszy na Wsparcia. To była taka akcja marketingowa, promocji zapinania pasów dzieciom. Kocham, zapinam, było hasło przewodnie. Kochamy, zapinamy. Nie sprzedała się. Nie sprzedała się. Pewnie wy jej nie robiliście. Nie. No i wszystko jasne. Ideą programu jest pokazywanie prezesów spółek z rynku kapitałowego z ich ludzką twarzą. I tu mam pewien problem, jeżeli chodzi o Ciebie. Dlatego... Gdzie jest takim ryjem na salony? I co gorsza, uprawiasz ekshibicjonizm internetowy. Mogę wszystko wyjaśnić, potrzebowałem pieniędzy. W sensie miałem już 18 lat, więc mogłem spokojnie pokazywać nagość mojego ciała. I nie wstydzę się tego. Powiedz mi, jak to jest, bo jesteś doskonale znany. No, myślę, że w mocno internecie. przesadzasz. Ludzie, którzy teraz oglądają, myślą sobie, What? Ale co? co to za gamoń, co to za to w ogóle pretensjonalny... jest? Co to w ogóle? Więc przedstawiamy, Michał Sadowski, firma Brand24. Dzień dobry. Dzień dobry. Żaden marketingowiec w tym kraju, który chce coś znaczyć, nie może obyć się bez oprogramowania zbyt i firmy Brand24. To nie jest zbytnia uprzejmość, po prostu tak jest. Wiem, co mówię, bo sam pracowałem w tej branży. I tak po prostu było. Kiedy Wy zestawialiście swój biznes, to my już wtedy w agencji, w której pracowałem, nie będziemy teraz robić kryptoreklamy, ale w agencji, w której pracowaliśmy, już wtedy wykorzystywaliśmy Wasze oprogramowanie. Można Cię przytulić? Możesz. Ale... Powiedz mi teraz tak, ten ekshibicjonizm cały internetowy, no bo jakby wszyscy mają swoje tajemnice, tak? Nikt nic nie pokazuje, nikt niczego nie zdradza, nikt nic nie mówi. A jak ktoś chce się dowiedzieć, co robi Brand24, co robi Michał Sadowski, to wystarczy, że wejdzie na Twojego Facebooka, wejdzie na Wasz Facebook i proszę bardzo, kawa na ławę, wszystko tam jest. To jak to jest? Dlaczego Wy tak robicie, a inni w Polsce tego nie robią? Wiesz co? Z jednej strony wydaje mi się, że my po prostu tacy jesteśmy z natury. A nawet nie wydaje mi się, tylko mówię, że jesteśmy tacy z natury. Wchodzimy do sauny w strojach kąpielowych. Ten ekshibicjonizm nie jest wyuczony, nie jest gdzieś tam zaplanowaną strategią marketingową. To nie jest tak, że my gdzieś tam obserwując sobie znanych tuzów tego świata doszliśmy do wniosku, będziemy tak robić, bo widzimy, że to się sprawdza, tylko po prostu gdzieś to tak samo wypłynęło. Myśmy wcześniej byli wydawcą internetowym, a nagrywali głupie filmiki, że tak powiem, profesjonalnie w pewnym sensie, więc... Masz jakiś swój ulubiony z tamtej epoki? Z głupich filmików? Mój ulubiony... Czy już go znając jakby kulisy pracy marketingu, pozycjonowania, depozycjonowania, pokazywania pewnych treści, czy już zdążyłeś skamuflować te rzeczy, z których jesteście mniej dumni? Nie. One wszystkie... Bo ja słyszałem, że internet nie wybacza. Niestety. Nie wybacza. One wszystkie tam są i są do wglądu. Jak ktoś dobrze zgoogluje, to sobie znajdzie. Ale nie będziemy podpowiadać jak. No, można sobie na przykład zgooglować Call on Me, jeśli ktoś pamięta taką piosenkę znaną. Był taki znany teledysk z pięknymi paniami. I myśmy zrobili... Z takimi ćwiczeniami. Tak, myśmy zrobili remake takiego teledysku, gdzie nie ma pięknych pań, jesteśmy my.
w skąpych strojach, więc... Ale i tych boratowskich. No, takich bardzo zbliżonych do tych boratowskich, także i też działało to. A potem przyszedł nam do głowy pomysł, że chcielibyśmy pójść ze strony wydawców w stronę modelu subskrypcyjnego. Chcieliśmy, od zawsze byliśmy zakochani w takich narzędziach jak Basecamp, które były dostępne w modelu takim jak Spotify czy Netflix, gdzie płacimy comiesięczną stałą opłatę. I to mnie jakby zainspirowało do tego, żeby stworzyć narzędzie monitoringu internetu, które rozwijamy do dziś. Ja mam taką obserwację, że media właśnie stworzyły obraz tego, że trzeba być tym unikalnym, ale takim trzeba być pierwszym na świecie w robieniu czegoś, a z moich doświadczeń właśnie wystarczy być odrobinę lepszym od tych, którzy próbowali ten problem rozwiązać w przyszłości. Takim jakby nie trzeba być pierwszym, wystarczy być najlepszym trochę. Jesteś jednym z nielicznych osób, które pojawiają się na giełdzie, która tak naprawdę wygląda tak jak dzisiaj, zazwyczaj. To jest unikalne. Jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, nie kojarzę sobie prezesów, któregokolwiek prezesa z WIG80, który po prostu wparowuje na giełdę, posiadając potężną firmę w t-shircie. No wiesz, te WIG80 to już są naprawdę ale duże to jesteś, firmy chyba, prawda? Ale myślisz, że to już małym żuczkiem. No, jesteśmy małym żuczkiem. No, nie jesteście małym żuczkiem, tak? Masz potężną firmę. Dojście do pewnych rzeczy to jest tak naprawdę kwestia czasu w tym momencie. I ja jestem o tym przekonany, ale... I myślisz, że coś się zmieni? No nie. To No, jak nawet gdyby firma była warta miliard, czy kiedy będzie warta miliard, to będę wyglądał, mam nadzieję tak samo też. Mam nadzieję, że ważył będę tyle samo i tak dalej. To już trenera personalnego sobie ogarnąć. Także... Ewentualnie, bo po starości, jak w pewnym wieku już tak metabolizm już nie ten. No właśnie nie ten. Trzeba na to uważać. No a propos metabolizmu, na waszym debiucie... Kebab nie podszedł? Powiem Ci, że się na niego nie załapałem. Piekł 2 razy. Nie załapałem się, bo się wszyscy tak rzucili na te kebaby. Ale to był pamiętny debiut i zdjęcia, przebitki. Polecam sobie sprawdzić wszystkie przebitki. Panowie w garniturach, w jednej ręce kieliszek z szampanem, w drugim ręku pazłotko z kebabem. Szanuję taki rozwój akcji. Nie no, ja myślę, że Byłeś wbrew pozorom, wbrew pozorom ludziom, ludzie łakną takiej komunikacji, powiedziałbym, autentycznej i takiej wprost, takiej nie... jakby lubią ludzi, którzy mówią to, co myślą, w większości, i którzy są gdzieś tam autentyczni. To jest niesamowite, że staliście się firmą globalną. I to jest właśnie piękno biznesów internetowych, których naprawdę nie trzeba jakiegoś gigantycznego kapitału początkowego, żeby zrobić coś z niczego. W zasadzie myśmy w produkcję Brand24 zainwestowali kilkaset złotych. No Spodziewałeś się, że to się tak rozwinie? Absolutnie nie. To jakby... Jestem w tej chwili mocno kuszony, żeby sobie taką dorabiać ideologię, że zawsze wiedziałem, że to będzie hit, że kiedy odrzucali nas inwestorzy... No mieliście taki moment, tak, że się mocno paliło pod firmą. Przez 1,5 roku nie mieliśmy ani złotówki przychodu, jakby personalnie, a trzeba było spłacać kredyty hipoteczne. Żona była w ciąży z pierwszą córką. No nie było wesoło, a nikt nas nie chciał. I w sumie Bogu dzięki z perspektywy czasu, że nie chciał, ale... No teraz to byś sobie pluł w brodę. No i właśnie mówię, chciałbym mówić, że to kurczę była moja wiara, niezłomność, hard ducha i siła przebicia, ale prawda jest taka, że... Po prostu nie miałeś wyjścia, musiałeś sobie z tym poradzić. Nie miałem alternatywy, więc coś trzeba było robić, więc robiliśmy to, co robiliśmy. No ale dźwignęliście temat wzorowo i stajecie się też w tej dziedzinie takim poniekąd wzorem do naśladowania. No bo jakbyś mógł coś powiedzieć młodym przedsiębiorcom, którzy startują swój biznes, to jakie by było przesłanie? Uwaga, będzie na poważnie. Powiedziałbym... Nie za długo, jeszcze raz. To nie miało być 3 zdania. Wiesz co, przede wszystkim, żeby
jak najszybciej pokazywali czy pokazywali nawet prowizoryczną wersję swojego produktu potencjalnym klientom. Bo widzę masę fajnych pomysłów, fajnych produktów, które są muskane przez założycieli do chorobliwego stadium, gdzie zamiast pokazywać produkt nawet w bardzo prowizorycznej wersji, takiej mocnej beta wersji potencjalnym klientom, to mówią, a nie jeszcze to, jeszcze brakuje nam tego, nie jeszcze brakuje nam tamtego, nie jeszcze musimy tutaj dopracować tą funkcję. I opakowanie i tak dalej. A często się okazuje, że ich wyobrażenie tego, czego klient potrzebuje, jest zupełnie różne niż to, czego klient faktycznie potrzebuje. Więc nam się udało, bo bardzo szybko zaczęliśmy zderzać nasze oczekiwania z oczekiwaniami klientów i ten produkt w pierwszych miesiącach mocno pivotował. Jak w tej chwili sobie oglądam pierwsze wersje Brand24 2010 roku, no to był istotnie inny produkt niż to miało miejsce w momencie komercyjnego startu, tam w późnym 2011. Także my mamy taką cechę, że po prostu uwielbiamy pokazywać efekty swojej pracy gdzieś publicznie, jakieś przedpremierowe, gdzieś tam jakąś wersję beta i tak dalej, więc myśmy nie mogli wysiedzieć, żeby nie pokazać jakiejś pierwszej wersji naszego produktu klientom. To prawie taki model amerykański trochę. Trochę tak, właśnie. Taka Dolina Krzemowa, tak przypominacie sposób swojego działania. No jest taki dobry cytat twórcy LinkedIna, który powiedział, że jeśli z perspektywy czasu nie jesteś absolutnie zażenowany pierwszą wersją swojego produktu, to znaczy uruchomiłeś go zbyt późno. Jest w tym bardzo dużo prawdy. A powiedz mi właśnie a propos rozwoju, no bo mówisz Brand24, firma globalna, chcesz być większy, chcesz być liderem. Jak widzisz Brand24 jako na przykład akcelerator dla innych? No bo przed chwilą rozmawialiśmy odnośnie błędu, który często ludzie robią, nie wypuszczając swojego produktu na odpowiednim etapie, chcą go dopieszczać. Sam wspomniałeś, jesteś świadkiem, widziałeś mnóstwo biznesów, które mogłyby już pewnie wystartować, a na przykład nie startują. Jasne. Nie korci Cię, żeby wyciągnąć rękę do tych ludzi i im pomóc, czy to może jeszcze nie jest ten czas? Nie. W sensie, ja wyciągam rękę do tych ludzi. A oni ją gryzą. Nie. Korzystają często z jakiejś tam skromnej pomocy i często to jest tak, jakby w 100% to jest znaczy może inaczej. Nie biorę nic za tą pomoc. To znaczy nie biorę udziału w tych spółkach, nie mam żadnych oszczędności, żadnych udziałów w spółkach poza Brand24. Jestem w 100% zdywersyfikowany, tak? Tylko jakby 100% mam nastawienia na Brand24 i nie biorę tych udziałów w spółkach, nie biorę nic za te konsultacje, dlatego, że wiem, że ta pomoc tym spółkom mi się opłaci. Że ich kupisz potem? Nie, bardziej w formie takiej karmy, to znaczy... Czyli jednak. Ja mam takie poczucie, że jakby dlaczego w Polsce nie ma więcej takich Skype'ów, więcej takich live chatów, więcej takich get responsów i tak dalej. I moim zdaniem jest tak dlatego, że w Polsce jest wiele firm, które próbują przeskoczyć płot, za którym jest ta, nazwijmy to, globalny sukces, czy płot z napisem globalny sukces i próbujemy coraz wyżej, a zamiast pomóc jeden drugiemu. We wspiąć się na ten płot, kolega nas podciągnie i gdzieś tam wymieniać się tym know-how. Największą przewagą Doliny Krzemowej nad resztą świata nie jest do końca moim zdaniem ten kapitał, te wszystkie fundusze inwestycyjne, które tam siedzą. Jakby ich wartością jest po pierwsze to, że są tam ludzie, którzy zrobili już to kiedyś, to znaczy są ludzie, którzy zrobili spółki warte miliardy już wcześniej, ale przede wszystkim ludzie, którzy zrobili to i dzielą się wiedzą. To jest właśnie zarąbiste, że są takie programy jak ten, gdzie możemy jakby promować tą otwartość, gdzie możemy dzielić się tą wiedzą i być może to jest zarazić kolejne pokolenie. I powiem szczerze, gdybym był ostatnim chujem i robiłbym dokładnie to samo, co robię. W sensie pomagałbym dalej tak samo tym startupom, jak pomagam, bo często miałem już takie historie,
gdzie firma, której 3-4 lata temu pomagałem, dzisiaj ma większe przychody ode mnie. Albo dzisiaj w jakimś segmencie jest lepsza ode mnie i to dużo lepsza i to ja się uczę od nich, nie? Zaraz wrócimy do naszej rozmowy, bo mam dla Ciebie niespodziankę i ta niespodzianka będzie wiązała się z pewnym innym Twoim obliczem. Kebab. Który... Dobrze jeszcze raz? Normalnie no nie można nawet Ci niespodzianki porządnie zrobić. Kebab jak najbardziej, tak? Zaraz zobaczysz Kebab jaki. w hotelu Sobieskim? Czy... Nie, kebab w hotelu Polonia Palace. O proszę, najlepszy kebab. I zaraz zasiądziemy i coś zjemy, bo wiem, że miałeś długi dzień, a ja Cię nie wypuszczę na głoda do Wrocławia. I Tymek jak powiedział, tak zrobił. Panowie poszli do hotelu Polonia Palace, żeby zjeść kebaba, specjalnie przygotowanego przez szefa kuchni dla gościa programu Biznes w drodze. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Obiecałem, że Cię nie wypuszczę na głoda. Szanuję. Tak byłby znowu jakiś fast food na autostradzie, a tak Widzisz? A tak przynajmniej zjesz, żona to ceni, na pewno. że się nie odżywiałeś na autostradzie. Na pewno docenię. No właśnie. Kebab. Trochę inaczej niż u Ciebie na debiucie. Nie w Pazłotku. Nie w Złotku, I jak? ale tutaj chyba nawet lepszy. Lepszy. Widzisz? No jednak nie wszystko złotko, co się świeci, jak widać po tym naszym kebabie. A tu jest pyszne. No. Ale faktycznie intryguje mnie Twoje zamiłowanie do kebabów. Skąd one się wzięły, kiedy się wzięły? To był tak jakby klasyczny przypadek okres studiów? Ale kumpel mnie zabrał i wyglądało to strasznie. Byłem przerażony, bo ja bardziej wybierając jedzenie, jestem estetą niż smakoszem. W sensie musi ładnie wyglądać, a dopiero potem smakować. Czy jakby musi dobrze wyglądać, żebym dał szansę. Na przykład nigdy nie jadłem tatara, bo mi się nie podobał z wyglądu. Naprawdę? Ciekawe. No jak skosztowałem, to się zauroczyłem kepsikiem. No i tak jakoś zostało, powiem Ci. Pozwolimy już teraz panom zjeść w spokoju. W końcu Sadek musi nabrać sił. Czeka go za moment duże wyzwanie i wielka przyjemność. Zobaczymy pierwsze wrażenie prezesa Brand24 za kierownicą Range Rovera. Ja jestem zakochany w tym aucie, no ale to wiesz, to też może być nie dla psa kiełbasa, niestety. Niestety. A to jest taka gruba kiełbasa. Gruba kiełbasa. Gruba kiełbasa. Piękny samochód, zdecydowanie, ale powiedz, skoro jesteśmy przy samochodach, czym jeździsz? Chciałem w ogóle z Tobą porozmawiać też o samochodach. Czy pamiętasz swoje pierwsze auto? Kiedy zrobiłeś prawo jazdy w ogóle? 18 lat miałem. 18 lat miałeś, czyli tak jak wtedy wszyscy ze starego, dobrego rocznika. Już w połowie 17 roku 18. Już było przygotowania do tego. Trzeba było mieć 18 urodziny w dniu egzaminu, nie? Tak było. Dokładnie tak było. No, także... Kiedy pierwszy samochód? Chwilę po tym, jak sprzedaliśmy udziały w tym Patrz.pl, czyli 25-6 lat miałem wtedy. Wtedy pierwszy samochód. Tak, Jaki? Audi TT. No, no jakby, no nie... I dziewczyny się uśmiechały. No, ale... Żonę na Audi wyrwałeś? Nie, żonę poznałem w ogóle, jak byłem biedny, jak myszkę, żona mi kupowała pierwsze moje posiłki. Znaczy a to może był samochód dla żony? Posiłki to nie, dla mnie. Ale to jakby żona przez długi czas mnie utrzymywała, nie? Kupowała mi posiłki i tak dalej, także poznaliśmy się, jak byłem biedny jak mysz kościelna. Długo jeździłeś Audi? Do dzisiaj mam. Do dzisiaj je masz? Tak. To jakoś sentymentalny wóz. Tak. Nigdy go nie zamierzam sprzedawać. Jakby to jest takie auto, z którym mam dużo wspomnień, dużo uczucia w nie włożyłem, bo też robiłem sobie tam takie specjalne car audio. No właśnie, bo Ty też grasz. Więc jako osoba grająca, jako muzyk,
O, jako muzyk to tak bardzo na wyrost bardzo uprzejme z twojej strony, ale to tak bardzo... Ale doceniasz dobry dźwięk w samochodzie i musisz... O, to tak. W zasadzie auto jest miejscem, w którym najwięcej muzyki słucham i mam najlepsze warunki do słuchania muzyki, więc absolutnie to jest klucz. Ale też to pod jakim względem imponuje mi to auto, to jego wysokość i terenowość. Jakby teraz coraz częściej robiąc zdjęcia, gdzieś jeżdżę w miejsca, w których no, ciężko się dostać, gdzie muszę gdzieś tam polną drogą albo w ogóle poza drogą kawałeczek sobie przejechać. No i Passacik, którym jeżdżę, jest dzielny, trzeba mu to oddać, ale wiesz, z pustego i Salomon nie naleje i wielu... To teraz mówisz wysokość, tak, a tak naprawdę teraz sobie jedziemy w tak zwanym trybie no, miejskim, normalnym. A teraz zobacz, zrobimy sobie taki bajer i można tak podróżować do prędkości 80 ponad kilometrów na godzinę. Czujesz, jak się auto podnosi? No, widzę. Najpierw przód się podniósł, teraz tył. O, i teraz sobie jedź z tej pozycji i zobacz, jak się będziesz czuł na mieście. Bo można tak po mieście jeździć. Ale... I dopiero teraz to auto robi wrażenie. Chyba zgodzisz się, że jesteśmy teraz w takich czasach, że SUV-y, samochody terenowe są raczej utożsamiane z centrum miasta i często osoby zapominają, że taka marka jak Land Rover to jest przede wszystkim my na lewy pas możemy pojechać. Offroad. To jest przede wszystkim off-road. I przy okazji luksus, tak? Do tego wszystkiego. Bo to, gdzie wjedziesz tym range'em, to jest po prostu niesamowite, gdzie można pojechać tym samochodem. Wiesz co, ja pierwszy raz zwróciłem uwagę taką mocniejszą na tą markę, czytając książkę Dana Browna, Kod Leonarda. Tam była taka scena, gdzie Robert Langdon uciekał przed policją i właśnie z takiego bogatego domu, z garażu, gdzie stało bardzo dużo aut, on wziął jedno auto, którym mógł uciekać właśnie poza terenem, jakimiś polami i tak dalej. I właśnie tam była taka scena, gdzie miałem wrażenie, jakby też była to treść sponsorowana ze strony marki, bo było tak idealnie wypozycjonowane, że tam on uciekł z białym i oni mówią, kurczę, będziemy mieli problemy, żeby go dorwać. Dlaczego? Zobacz na tabliczkę i tam spojrzał na tabliczkę, gdzie pisało Land Rover. I jakby idealnie fajnie. Ale to w wielu filmach się pojawiał, w takich właśnie, kiedy ludzie przed czymś uciekają, włamują się do jakiegoś garażu, sterty, śmieci, wszystkiego i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, zawsze stoi stary, zakurzony Range Rover w garażu, w shopie. Zwykle tej pierwszej generacji jakiś taki staruszek zawsze daje się odpalić i zawsze można nim pojechać wszędzie. No to jest kocur. Ja jakby robiąc zdjęcia krajobrazów, często jest tak, że do tych zdjęć specjalnie brany jest właśnie taki kultowy, starszy model Range'a, który gdzieś tam pozuje na takiej opustoszałej drodze, gdzieś na amerykańskiej pustyni. To naprawdę wygląda mega kozacko. To jakby... Tak, człowiek się czuje bardziej męsko, nawet powiem szczerze, jak mam nieogoloną od dawna brodę i wsiadam po schodku do takiego auta. Także fajnie, fajnie. Może kiedyś, może. Twoje zdjęcia. Co z nimi? Bo jesteś fanem, robisz pasjami zdjęcia, robisz filmy swoje. Pasja fotograficzna i pasja wideo jest bardzo komplementarna do tego, co robimy w Brand24, przede wszystkim dlatego, że my wykorzystujemy te treści wideo jako jeden z głównych form komunikacji z klientem. I jak sam wspomniałeś o filmiku Zika, a w jakichś tam filmikach, które publikowaliśmy historycznie, to te filmiki często pomagały nam się przenieść do nowego, powiedzmy, takiego etapu, na nowy poziom, na wyższy poziom prowadzenia biznesu, czy właśnie były takimi przełomowymi momentami w naszej historii, a z realizacji tych filmików właśnie pomogła nam ta pasja właśnie wideo, do tego prowadzenie biznesowego vloga na YouTubie, którego też pilotuję. To są wszystko rzeczy, które właśnie bardzo fajnie dopełniają się i pozwalają usprawniać tą komunikację, którą prowadzimy jako firma. Często robisz zdjęcia, znajdujesz na to czas w ogóle?
Staram się. No dzisiaj miałem nadzieję nagrać zachód słońca, porobić jakieś zdjęcia na zachodzie słońca. Tak Ci pokrzyżowałem cały dzień. A tu muszę przez Warszawę jechać Range Roverem najnowszym. Jak żyć? Jak żyć? No jak żyć? No co Ty teraz zrobisz? A masz jakieś takie swoje ulubione zdjęcie? Mam. A możemy je zobaczyć? Mogę Ci pokazać. No to pokaż. Proszę ja Cię. Pierwsze to droga. Chyba na Ostrołękę. A na poważnie to po prostu droga tam blisko. I Ty robiłeś to zdjęcie? Tak. A drugie, i nawet sobie wydrukowałem. Zresztą właśnie będę sobie teraz chyba na weekend ustawię jakoś po godzinach, chcę sobie skonfigurować sklep, gdzie będzie można zamówić sobie print, obrazy z moimi zdjęciami, bo dużo osób zaczęło to pytać, że chciałoby sobie jakieś moje zdjęcie wydrukować, o dziwo. I chcę to spiąć tak, żeby kasa automatycznie trafiała na przykład na hospicjum dla dzieci we Wrocławiu, któremu polecamy, ta kasa jak się pojawią zdjęcia Michała. Tak, to już kasa hospicjum się przyda w bardzo jakim mocno. celu koniecznie kupować, podbijać do astronomicznych kwot, bo szczyt i cel jest zacny. Zacne. To jest drugie moje ulubione zdjęcie. A to jest Twoje drugie ulubione zdjęcie. Moja córeczka. I czym było robione? Sony A6500, 210 mm obiektyw. Powiem Ci tak. Piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie, ale na komórce. A w druczku wyszłoby jeszcze ładniej, bo jest mega duża rozdzielczość. Zdjęcie jest piękne i chciałbym je zobaczyć w dużym formacie. Jest do usług. Jest do Twoich usług w dużym formacie. Powiem Ci, że chcę to zobaczyć dzisiaj. Dobrze. W dużym formacie wydrukowane. A wydrukowane to może być ciężko. Może nie. Tak? To jedziemy do firmy, która drukuje zdjęcia? Jedziemy teraz w miejsce, które zrobi to zdjęcie specjalnie dla Ciebie dzisiaj w dużym formacie i zabierzesz je ze sobą do domu. Co Ty na to? No stary. Pojedziemy i zobaczymy, czy w 7 minut od pomysłu do realizacji jesteśmy Tak w stanie to szybko robią? zrobić. Kurtka, no wiecie. Zaraz się o tym przekonamy. Przecież, bo mam więcej zdjęć do druku. Daj rękę. To jest, proszę bardzo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak Michał wcześniej powiedział, nigdy nie słabnie. No proszę bardzo, piękne. Proszę bardzo. To najświeższe z Półwyspu Helskiego dopiero co. Miało być ulubione i będzie Twoja No jest córka. więcej. Nie, będzie córka. Teraz jakbym zmienił z córki na jakieś ptactwo. Jakieś ptactwo. To... Kochanie, Nie tu na Półwyspie Helskim. żona by zabiła mnie. W każdym razie wydrukujemy ulubione zdjęcie Michała. Ale to jak fajnie spieliście to. Kurde, albo jesteście najlepiej zorganizowaną firmą, z którą do tej pory miałem kontakt, albo macie turbo mega farta. Sadek, tu nie ma przypadków. Albo grubo, albo wcale. Jedziemy wydrukować Twoje zdjęcie. Z tym drugim zdjęciem to w ogóle jedni tam widzą pośladki, drudzy tam widzą igłę wbijaną w ciało, trzeci widzą, że tak powiem, tył płaszczki. Także... A naprawdę jest to? A naprawdę jest to falochron obsadzony mewami na Półwyspie Helskim. Czy korzystając z okazji mógłbym zapłacić i wydrukować sobie też to drugie? Bardzo dziękuję, naprawdę dużo to dla mnie znaczy. I mega fajny pomysł. Najfajniejszy pomysł, jaki kiedykolwiek
w kontekście rozmowy i nagrywania czegokolwiek, wywiadu, komukolwiek przyszedł do głowy. Także mega, mega dziękuję. A jak dowiozę to dzisiaj do żony, będzie radość tym większa. Będzie radość. Może coś więcej. Partnerami cyklu Biznes w drodze są British Automotive Holding oraz Grupa Aforti. Rozmowę prowadził Tymoteusz Nowak, a jego gościem był Michał Sadowski.